słońce świeci ładnie. Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, to pytanie powtarzało się już kilka razy, które przesyłaliście do nas. Myśmy ani razu jeszcze na nie nie odpowiedzieli. Nie, mówiliśmy już kiedyś chyba. Ale W ogóle? W ogóle? Czy w innym kontekście, ale mówiliśmy już o tym. Czy nie? No już mówię, no pytanie brzmiało, czy może być przyjaźń między mężczyzną... Między kobietą a księdzem. No mówiliśmy o zakochaniu się wzajemnym, ale... Zakochany ksiądz, było coś takiego. I zakochana w księdzu. I zakochana w księdzu. Natomiast... A w ogóle pozdrawiamy z pięknych Woźnik, piękne okoliczności przyrody. Tak jest. Tak, to pytanie wraca już któryś raz, no bierzemy się za nie. Bo napisała do nas dziewczyna, kobieta, no tego nie wiemy. Mówi, że ma takie przyjacielskie relacje z księdzem i od razu dostała etykietkę, że jest jego kochanką, bo gdzieś tam ich zauważyli razem, że idzie. No coś jest w tych stereotypach, że wystarczy, że ksiądz pójdzie z dziewczyną i rozmawia, i w oczach niektórych, no właśnie, pytanie, czy ktoś przypadkiem nie patrzy przez własne doświadczenie, albo przez, no właśnie, czemu... Myśl przysłowia, głodnemu chleb na myśli. No, także tego. No właśnie, czasami tak jest, że ktoś sam może ze sobą problemy i te problemy swoje projektuje na innych, tak? No właśnie, i sam może jakieś ma problemy z jakimś zakochaniem, czy z wiernością, czy z niewiernością, no i myśli, że jeżeli ksiądz spotyka się z kobietą, z nią rozmawia, jeżeli się przyjaźnią, to od razu oznacza, że jest tam coś niedobrego, nieczystego, prawda? To by oznaczało, że co? Że osoby duchowne mają być pozbawione jakichś relacji między ludźmi, jeżeli, no, bo dojdziemy do takiej sytuacji, tak, że jeżeli będzie się spotykał z kobietą, to będzie oznaczało, że mają romans, a jak z mężczyzną, to co? No to, bo dojdziemy do absurdów pewnych, prawda? Jeżeli będziemy tak przez pryzmat tylko tej sfery patrzyli na relacje międzyludzkie. No. Są głębokie przyjaźnie między ludźmi, są głębokie przyjaźnie między mężczyznami. Pan Jezus sam chodził do Nikodema, były nocne rozmowy, przyjaźnił się z wieloma osobami, z wieloma rozmawiał. Ale też od razu mu zarzucano, nie? No też, tak, etykiety dostał też. Także to, co dzisiaj ludzie wymyślają, przypinając duchownym etykiety, no to jest historia jak świat stara. Ja osobiście uważam, że przyjaźń taka jest możliwa. Natomiast, nawet konieczna uważam. Ale oczywiście, że jest potrzebna księdzu również i postać kobiety jako osoby wrażliwej, czułej, inaczej myślącej do pełnego rozwoju też tego księdza. No. Natomiast myślę, że część... Myślę, że czasami księża mogą tak się czaić, znaczy się jakby tak nawet próbować ukrywać pewne relacje, czy kobiety, bojąc się opinii, bo zwykły czasami naprawdę gest, zwykła obecność obok siebie, księdza i kobiety, to co mówiliśmy na początku, sprawia, że niektórzy taką etykietę przykleją, że tego się czasami nie da odkręcić, nie da się wytłumaczyć. I chcąc uniknąć tego, chcąc normalnie funkcjonować, się okazuje, że potem nagle trzeba jakoś ukrywać się, kombinować, no nie wiem jak to określić. No i dochodzi się w końcu do jakiegoś absurdu, nie? Że to jest trudny temat, ale ja myślę, że tutaj nie wolno dać się zwariować z jednej strony, zrobić wszystko, żeby nie być powodem do zgorszenia, ale też mieć jakieś naprawdę normalne kryterium rozeznania, no żeby już nie mogło być w ten sposób, że to mąż, który ma żonę, dzieci, może mieć koleżankę, może mieć przyjaciółkę, a ksiądz nie może. Dlaczego? Bo jest księdzem, dlatego, że on przecież też ślubował Panu Bogu, obowiązuje go celibat, to co? To tu się nie wierzy, że ksiądz jest wierny celibatowi, zakłada się, że ta kobieta ona od razu jest na przykład niewierna swojemu mężowi, albo ona nie jest wierna przykazaniom Bożym. Dlaczego w ogóle z samego założenia, z samej definicji tak się zakłada? Ja na przykład tego nie rozumiem. No ja też tego nie rozumiem. Znaczy, dla sprawiedliwości i dla uczciwości trzeba przyznać, że zdarzają się również niedobre sytuacje i błędy i grzechy, które popełniają księża, które my popełniamy, tak? Ale temu nikt nie zaprzecza. Ale to nie oznacza, że każda relacja między księdzem a kobietą, jakaś przyjaźń, nawet miłość. Ja sobie myślę w ten sposób. Jeżeli my ciągle wzywamy ludzi do miłości, na kazaniach mówimy o miłości, mówimy bliźniego, miłości nie bliźniego, tak, wszystkich, żony, nie? męża, dzieci. Na ambonie mówimy do ludzi kochani i tak dalej. To ja mogę powiedzieć do drugiego człowieka, że go kocham, czy nie mogę?
Czy ja mogę pokochać człowieka, czy nie mogę? Powiemy od razu, no są różne rodzaje miłości i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. A ja myślę więcej, że czasami... To dobrze, że myślisz. Ale że więcej to już w ogóle. No, że więcej myślisz. No. Ja myślę także w ten sposób, że bywa i tak, że wymaga się od księży jakiejś takiej dziwnej sterylności. To znaczy, z jednej strony aby byli do ludzi, aby byli dla wszystkich, ale tak, nie mogą mieć jakby swoich, tych znajomych, z którymi się lepiej dogadują, nie mogą mieć bliskich znajomych, nie mogą mieć przyjaciół, mają być tacy arcyludzcy, arcy do wszystkich, aż nieludzcy w tym wszystkim. Nie mogą mieć ludzi, z którymi się lepiej dogadują, ze wszystkimi muszą tak samo, albo w ogóle. Tak. Albo w ogóle. I ja myślę, że czasami księża, przepraszam was kochani za to, co powiem teraz, ale myślę, że czasami księża są tak zdystansowani do ludzi i może nawet niektórzy z was zarzucają im to, że on jest taki nieludzki, on tak się dystansuje, on tak wszystkich trzyma z daleka, bo może ktoś go skrzywdził strasznie, ocenił bo już go raz, drugi go tak. Etykietę już mu dali, już go obgadali. On już nie chce wchodzić po prostu w żadne relacje, nie chce, tak. boi się być zwyczajny ludzki. To tak jak jeszcze, kto wie, może za jakiś czas w Polsce ludzie będą się bali, nie wiem, pogłaskać dziecko po głowie, czy być normalnym, życzliwym, że przedszkolanka będzie się zastanawiała, czy jak dziecko płacze, to ona może przytulić, czy nie może dotykać, bo dojdziemy do jakiegoś absurdu. Tak samo w drugą stronę, ja myślę, że oczywiście mogą być księża słabi osobowościowo, ludzko, mogą faktycznie zachowywać się w nieludzki sposób, być daleko, ale myślę, że też część opinii ludzkie mogły tak skrzywdzić, że mają już taki dystans, no właśnie. A poza tym, jeżeli rzeczywiście jest to prawdziwa przyjaźń i ta przyjaźń jest z dwóch stron, czyli i ze strony kapłana, i ze strony kobiety, to prawdziwy przyjaciel, ta kobieta, ona nie dopuści, żeby coś złego się stało. Ale ona go będzie umacniać w powołaniu. Oczywiście, że tak. I to jest rola przyjaciela. To jest rola kobiety w życiu kapłana. Kobiety, która przedstawi punkt widzenia kobiety, tak? Która przedstawi kapłanowi sposób myślenia. Ja naprawdę dziękuję bardzo kobietom, z którymi się spotykam, z którymi pracuję, z którymi rozmawiam. One mi otwierają oczy na wiele sytuacji, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Że kobieta może tak myśleć, że kobieta może tak czuć, że kobieta inaczej postrzega rzeczywistość. Wydaje się to czymś naturalnym, ale jeżeli one mi o tym powiedzą, no to ja jestem bogatszy dzięki temu. Ja jestem bogatszy w mojej pracy duszpasterskiej, ja jestem bogatszy w moim posługiwaniu w konfesjonale, tak? No bo wiem, dzięki ich uwagom, dzięki ich wskazówkom, właśnie tych kobiet, z którymi spotykam się, ja widzę jakby tą drugą stronę. I bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Bogu za wszystkie kobiety, począwszy od mojej mamy, poprzez wszystkie kobiety, z którymi miałem kontakt, z którymi się spotykałem w moim życiu kapłańskim również. Proszę dodać. Ja też. Dziękuję. Natomiast faktem jest to, że oczywiście oprócz zgorszenia istnieje też niebezpieczeństwo zakochany ksiądz, zakochana w księdzu, o czym już mówiliśmy wcześniej i to też trzeba mieć na uwadze. To jest jakby takie zdanie domowe, jeżeli ktoś nas ogląda tylko ten odcinek, to tamte dwa warto by, aby jeszcze obejrzał, bo to jakby skomplikowaność relacji nie zamyka się tylko w tym odcinku, no ale to jest wszędzie. To jest aspekt jeden pewien, tak. mały wycinek. Może być taka sytuacja, że facet będzie miał żonę, a zakocha się w koleżance z pracy. Tak. Nie? Dlatego trzeba badać swoje serce, dbać o czystość serca i będzie wszystko dobrze. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji.